Witam po wielodniowej przerwie. Mięsko w naszej beczce ciągle jeszcze jest. Zaraz będziemy otwierać i zobaczymy, co się z nim robi dalej. Pierwsza rzecz. Po otwarciu wkładamy nosa. Jak to pachnie tak, że już byśmy to jedli, znaczy się, że wszystko jest ok. Tak powinno być. Teraz tak. Jeżeli czujemy, że ta salanka mogła być za mocna, to jest to ten moment, kiedy możemy to mięsko poddać delikatnemu płukaniu pod bieżącą wodą. W mojej opinii ta salanka była taka jak trzeba, więc ja tego płukał nie będę. Różne są szkoły, ja tego nie robię. Tylko żeby obciekło. Haczyk. I nabite. Tutaj też są różne szkoły. Jedni się lubią bawić w zakładanie siatek, żeby to było ładnie pospinane, estetycznie wyglądało. Inni wiążą to sznureczkiem, bo siatka to nie honor. Mi szkoda czasu ani na jedno, ani na drugie. Według mnie nie wnosi to nic nowego do wędliny. To są lite kawałki, nie rozpadną mi się, więc nie ma po co tego wiązać. To nie musi wyglądać, to musi przede wszystkim smakować. Więc tak, na haku jest jak najbardziej w porządku. Po kolei, sztuka po sztuce. Staramy się tak to powiesić, żeby w miarę równo wisiało, żeby potem nam się w wędzarni nie miało tendencji do obracania w prawo, w lewo, bo to przeszkadza przy rozłożeniu mięska. Czasami się może zdarzyć, że kawałek jest dość szeroki i istnieje zagrożenie, że on się może skręcać. Możemy zastosować wieszanie na dwóch hakach. Jeden i drugi. Wtedy będzie na pewno rozłożone równiutko i nam się nie skręci. Co tu mamy dalej? Jeżeli kawałek wędlinki jest taki równomierny jak ten i ma odstające jakie fragmenty, które potem się bardzo fajnie nożykiem obcina w ramach degustacji, to też staramy się powiesić wędlinkę w taki sposób, żeby te wszystkie odstające płaty były raczej ku dołowi i żeby grawitacja robiła z nimi porządek. O, jakie fajnie, małe, estetyczne, prawda? Po co to wiązać? Tak wygląda najlepiej. Tutaj przyoczyliśmy przy wkładaniu, z tego się da zrobić dwa kawałeczki. No i tak też zrobimy. Będzie jeden mniejszy, jeden większy. Część tej zalewy osiąka teraz i zostanie w tej miseczce. Reszta potem będzie dosychała w wędzarni. Mamy jeszcze jeden szerszy płatek. Też użyjemy dwa haki. Zabrakło mi w domu. Zawsze musi być zapas. Każdy wędliniarz ma haków 3 razy więcej niż mu jest potrzeba. Takie mniejsze będą lepsze do powieszenia płaskiego kawałka. Jeden. I drugi. Zostało coś jeszcze, coś zostało. Jeszcze jeden kawałeczek boczku. Też go weźmiemy na dwa haczki. I jeden. I
dwa. Rozmieścimy to w wędzarni. W wędzarni trzeba będzie wytworzyć temperaturę około 40 stopni, dobry przebieg powietrza. To wszystko będzie musiało schnąć. Będzie schło tak długo, aż nasze dotknięcie ręki dłonią do mięska nie będzie wyczuwało wilgoci. To ma być suchutkie, praktycznie jak pergamin. Wtedy dopiero to będzie moment, kiedy można będzie podjąć wędzenie. W zależności od przepływu powietrza w wędzarni może to być godzina, półtora, może być 4, tak? U mnie to powinno potrwać około 1,5 godziny. Po około 1,5 godziny powinienem móc rozpocząć wędzenie. Wędzenie, no, jak zwykle na wygląd, tak? Podejrzewam, że nie mniej niż 10 godzin będziemy dzisiaj dymili. No ale zobaczymy. Wszystko się okaże w trakcie. To na razie tyle. Ja idę do wędzarni, a kamera zostaje tutaj. Trochę teraz filmowania z ręki, więc obraz będzie drżał. Mięsko już sobie wisi w wędzarni. Niektóre kawałki musiałem poprzepinać, żeby się udało lepiej rozmieścić. Ale już jest. Teraz będzie schło. Włączamy temperaturkę na 40 stopni i już się grzeje. Wędzarnia typu Borniak. Z beczki się przeszedłem dawno na taką. Jeżeli ktoś tak jak ja wędliny robi w trybie ciągłym, to beczka jest absolutnie wykluczona niestety. Brak czasu. No jakieś 2 godzinki, 1,5 godzinki i będziemy wędzić. Temperatura w wędzarni się trzyma przez cały czas, tak jak żeśmy ustawili. Zobaczymy, co jest w środku. Widać, że już mięsko nie jest wilgotne. Ewidentnie ładnie podeschło. Jest to czas, żeby włączyć wędzenie. Przymykamy szyber. Teraz już nam nie będzie potrzebny duży przewiew powietrza, ale zagęszczenie dymu będzie nas interesowało. Temperaturkę ustawimy na 60 stopni, a 55 tak pomiędzy i włączamy generator dymu. Z rębkami zasypany. To starczy nam na około 6 do 8 godzin wędzenia. Za jakiś czas będzie się ukazywał dym, temperatura wzrośnie, no i w tej temperaturze będziemy wędzili przez najbliższe kilkanaście godzin. Wędzarnia dymi, jak widać. Temperaturka troszeczkę ponad 60 stopni. Troszeczkę za wysoka, obniżymy. Teraz będziemy mieli kupa dymu. I już coś tutaj się dzieje. Jeszcze malutko, ale to jeszcze trochę potrwa. Nocka już zapadła. Ciągle wędzimy. Dymek leci. Temperatura została obniżona. To już jest dowędzanie. A co jest w środeczku? Zaraz zobaczymy. No, jak się zassało. Na razie dużo dymu. I przez dym zaczyna się coś przybijać. Jeszcze chwileczkę. I możemy zerknąć. No tak jeszcze ze 4 godziny w tej temperaturze podymimy na pewno. Ale wtedy już będzie dobrze. Minęło 10 godzin czasu od momentu, kiedy przygotowaliśmy nasze mięsko do wędzenia. Wyjmowaliśmy je z beczki po zalewie. Teraz już mamy efekt gotowy. Powyjmować haczyki i w zależności co do czego miało służyć, to albo pójdzie do parzenia, albo pójdzie do suszenia. O, ten z chabiku suszymy, więc tutaj haczyków nie będziemy wyjmować. One się jeszcze przydadzą. To będziemy parzyć. Ten boczek też jest ładny. O, schabik i boczek pójdzie do parzenia, znaczy do wędzenia, suszenia, co ja mówię. A to wszystko idzie do parzenia. O. I tak od początku do końca dobrnęliśmy przez cały proces od peklowania do mięska niemalże gotowego. Mięsko pójdzie teraz na około 1,5 godziny do garnka, w którym będzie się parzyło w temperaturze pomiędzy 70 a 80 stopni.
Po tej półtorej godzinie zostanie wyciągnięta, woda odlana, mięsko wyschnie, wysuszy się i następnego dnia już wyląduje w lodówce. Te kawałki, które będą się suszyły, one powiszą około 7-8 dni w ciepłym, przewiewnym miejscu do momentu, kiedy nabiorą takiego odpowiedniego wyglądu. No to już niestety tego się odpowiedzieć nie da. Pokażę to na zdjęciu, jak to wyglądało. To na tyle. Dziękuję bardzo.